Głodny? Głodny. To dobrze. Witamy Was dzisiaj w pięknych okolicznościach przyrody. Niepowtarzalnych, tak, bo jesteśmy w leżu Mordena. W samym środku leża Mordena. Będziemy go karmić dzisiaj. Marcin, Bartek, zapraszamy Was na film. zapraszamy. Lubisz burgery? Lubię. Jak Dawaj, powiem Ci, dzisiaj. jak popatrzeć na te takie na przykład fast foody, czy rzeczy, które jemy w trasie, to dla mnie burger jest taką najfajniejszą opcją tak naprawdę. Nie jadam często, ale bardzo lubię. A co powiesz na burgera z ogniska, z takimi trochę nietradycyjnymi składnikami, bo mamy tutaj i kiełki i na przykład właśnie sałata jest standardowym składnikiem burgera, przynajmniej powinien być, ale przede wszystkim burgerzy przygotowanym na takiej fajnej patelni na ognisku. Żeliwna patelnia. to jest. Żeliwna to jest patelnia marki Broil King. Oczywiście ta patelnia służy do korzystania z niej w zasadzie na grillach marki Broil King, ale dziś jesteśmy w terenie. Grilla ze sobą nie weźmiemy, bo jest duży, ale można wykorzystać tą patelnię także właśnie do przygotowania jedzenia. Zresztą też sprawdzimy ją w ogniu. Tak, dokładnie. Mamy zamiar ją przetestować bardzo dokładnie, przygotowując burgery. Ostatnio jedliśmy tutaj razem w sumie, bo stałem za kamerą, dania marki Arpol. Arpol. Wszystkie naraz. Wszystkie naraz, tak. W większości smaczne, Tak. można powiedzieć, aczkolwiek wiadomo, że to, co samemu się przygotuje, jest najlepsze. Powiedz mi, jakieś pytania masz odnośnie tego naszego dzisiejszego burgera? Nie mam żadnych pytań. Jestem gotowy na to kulinarne wyzwanie. Okej, no to przejdziemy teraz do przygotowania. Do burgera potrzebujecie oczywiście bułki. Ja tutaj przygotowałem bułki wieloziarniste, tak żeby troszeczkę było inaczej niż w tradycyjnym fast foodzie. Tak jak mówiłem, kiełki różnej maści. Z przypraw mamy oregano, mamy majeranek, pieprz, oczywiście papryka ostra, chili w zasadzie sól. Do sosu użyjemy jogurtu naturalnego. Tu mamy ketchup przygotowany, chili tak w plasterkach sobie troszeczkę damy. Jest jajko potrzebne do Bez mięsa. pieczątki. Bez pieczątki, tak. To Mordon sam wyhodował to jajko. Sam zniosłem. Sam zniósł. Jest czosnek, jak wspomniałem, czerwona cebula, pomidor i ogórek kiszony. Nie kwaszony, a kiszony to jest też duża różnica. I niekonserwowy I też. niekonserwowy. Tak, jeżeli chodzi o mięso, to oczywiście mięso wołowe tutaj jest przykryte liśćmi sałaty i boczkiem. No i oczywiście do tego też boczek wejdzie. A czym się różni boczek od bekonu? O, mam pytanie. Wiesz co? To mnie teraz zaskoczyłeś. Czym się różni? Nie mam pojęcia. Nie masz pojęcia. No wydaje mi się, że to jest kwestia nazwy może? Może bekon to jest po prostu amerykańska nazwa? Jeżeli wiecie, to napiszcie nam w Tak, komentarzach, tak, jaka jest tak. różnica. Dobra, no to w takim razie przejdźmy do gotowania. Trzeba pokroić wszystko, także ja się biorę. Będziemy kroić nożem marki Benchmade. To jest seria Hunt. Seria Hunt. Tak wygląda. Zobaczymy, jak się sprawdzi w kuchni polowej. Okej, to słuchaj, wiesz co, w kuchni to podział pracy musi być. Ja rozpalam, ty gotujesz? Ja kroję i gotuję i mam pieczę nad garnkami. A kto zmywa? No to marynarz, nie? Okej, to do dzieła. Zaczynamy od pomidora i kroimy go w półcentymetrowe plastry. Do burgera także będzie potrzebna cebula. Bierzemy i ukroimy sobie kilka przyjemnych talarków. Oczywiście nie ma to jak pyszny i kwaśny ogórek kiszony, także również kroimy. Można pokroić w talarki, ja kroję w takie podłużne paski. One fajnie się układają potem na mięsie. Pikanterii naszemu burgerowi doda siekane grubo chili. Dołożymy je na sam koniec, także odkładamy na bok i przechodzimy do następnego kroku. Do 100% wołowiny wbijamy jedno jajko. Następnie dodajemy przyprawy. Ja dodaję zawsze oregano, majeranek, pieprz czarny mielony. Następnie ostra papryka, oczywiście można zastąpić ją pieprzem cayenne. Oczywiście nie można zapomnieć o odrobinie soli dla smaku. Następnie zagniatamy wszystko, urabiamy na jednolitą masę, z której później uformujemy burgery.
A, jeszcze czosnek. Zapomnieliśmy o czosnku, ale nie ma problemu. Tutaj raz, dwa, trzy go posiekamy, a tymczasem zdaje się Marcin właśnie do nas wraca, więc bierzemy się dalej do roboty. Jak widać, Marcin nas tutaj ostro zaczął okadzać. To dobrze, bo to zdrowo. Trzeba się okadzać. Który nóż do kuchni ty byś polecił? Przycupnę tu koło ciebie. Tak, z tym nożem? No, Pinel, inox, klasyka biwakowania w zasadzie już od prawie 150 lat. Stosowany No tak, właśnie do takich klasyczne. rzeczy, więc ciężko z tym dyskutować. Benchmade to akurat jest nóż myśliwski, więc skoro można nim sprawić zwierzynę, to na pewno można też pociąć wszystkie inne potrawy i przygotować nim. Można im pociąć czosnek albo przez przypadek siebie. Albo przez przypadek siebie, więc trzeba uważać. Ostry nóż. Z przygotowanego mięsa formujemy kulki, a następnie tworzymy z niego 2 kotlety. Trzeba pamiętać, żeby miały one średnicę 2 razy taką jak mniej więcej bułka, dlatego że pod wpływem obróbki termicznej oczywiście one się skurczą, a nie chcemy mieć klopsów, tylko bardzo dobre burgery. Burgery przygotowane. Za chwilę będziemy je wrzucać na patelnię, tylko musimy sobie jeszcze tutaj trochę miejsca zrobić. Najpierw potrzebujemy troszeczkę tłuszczu i ten tłuszcz weźmiemy sobie z boczku. Nie będziemy używać żadnej dodatkowej oliwy, żadnego smalcu, żadnego innego tłuszczu, tylko właśnie naturalny. Zwłaszcza w terenie jest to takie kłopotliwe, bo to jest kolejna jakaś tam butelka, kolejny jakiś pojemnik, który musi ze sobą zabrać. Może aż mi ślinka cieknie. Dobra, ja sobie poukładam tutaj boczek gdzieś na patelni. I będzie smacznie chrupiąco. Zrobimy to na chrupko. Jest różnica w takim gotowaniu w terenie. Powiem Ci, że no w kuchni masz niby wszystko pod ręką. Mhm. Masz te wszystkie przyrządy, które są potrzebne, no to trzeba sobie poradzić tym, co masz w zasadzie. Nie ma możliwości, a jeszcze jeden talerzyk by się przydał na No coś. to nie ma. Trzeba kombinować. Albo go zrobić z liścia, z kawałka drewna, czy wiesz... Tytuł filmu: nie wytrzymał, zjadł przed ugotowaniem. No, to jeszcze został nam sos czosnkowy. Sprawa jest tutaj prosta. Bierzemy jogurt naturalny, troszeczkę oregano, troszeczkę ziół prowansalskich, bądź też innych przypraw, które lubimy, innych ziół. Troszeczkę pieprzu, troszeczkę soli, czosnek oczywiście i wymieszamy to wszystko razem. Następnie możemy użyć już sosu do okraszenia burgera. Bierzemy się za smażenie boczku. Patelnia bardzo mi się podoba. Używam jej pierwszy raz dzisiaj. Ale cieszę się, prawda, można przemieszać. Ten silikonowy uchwyt też jest bardzo, bardzo praktyczny. Wiesz, jeszcze jak gotujemy sobie na ogniu, jest taki patent, że jak już tego ognia mamy za dużo, zawsze możemy trochę wody podlać i na pewien czas gdzieś tam nam się ten ogień uspokaja, mamy mniejszy. Można. Tylko musimy już mieć takie bardziej rozpalone ognisko, bo wiadomo, że jak ognisko jest słabo rozpalone, dolejemy wody, to nam może przygasnąć i już może być po gotowaniu. Często gotujesz w terenie? Tak od podstaw? Wiesz co, od podstaw to nie. Z reguły to jest na przykład mięso to jest konserwa, jakiś koncentrat pomidorowy, makaron, ryż, kasza i robię sobie jakieś takie danie na przykład na tej podstawie, albo jest to już takie danie gotowe, powiedzmy typu fasolka, bigos i tak dalej. Raczej w ten sposób, może dlatego, że takie gotowanie w terenie też zajmuje sporo czasu tak naprawdę. Jeżeli idziesz na parę godzin, to w tym momencie musiałbyś iść tylko ugotować sobie i zjeść. Powiem Ci, że dla mnie bajka. Specjalista od ognia się sprawdził. Mamy taki ogień, że nie panuje już nad nim. Wiesz, zresztą też takie te większe kawałki drewna specjalnie tak dość, że je rozpaliłem trochę, to je tak ustawiłem, żebyś miał taką platformę do gotowania. To jest bardzo dobrze. Boczek gotowy. To czas go odłożyć na bok. Także mamy burgera. I teraz tak, żeby nam się to nie rozwaliło, przerzucamy go na patelnię. On już fajnie skwierczy.
i wrzucamy go na ogień. Wrzucamy pierwszego burgera na ogień. I już powoli się kurczy. No, widać już to. Mniejszy. Najważniejsze jest to nie bać się gotować, próbować, eksperymentować. A często przynosi to bardzo fajne, zaskakujące efekty. I wrzucamy drugiego na naszą patelkę. Idziemy. Czujecie? Ja czuję. Ja też czuję. To wiosna. Burgery są na patelence, a my podgrzemy jeszcze bułeczki. Samo mięso nie wystygnie, bo cały czas patelnia trzyma jeszcze temperaturę. Ja stąd słyszę, jak smakowicie skierka. I teraz będzie pyszna i chrupiąca. W międzyczasie słoneczko nam wyszło, a my teraz rozkrawamy bułeczki. Powiem Ci, pachnie ładnie tutaj w ogóle w tej chwili już. Tak, tylko nie wiem, czy to mięso, czy wiosna właśnie. Wiesz co, wiosna wiosną, ale czuć mięso, czuć ten bekon i czuć ten czosnek i ten sos. Tak, to jest Czuć to już na pewno. Bułka jest bardzo chrupiąca, tak przypiekliśmy je na ognisku właśnie. Ja lubię ten smak takiego właśnie przypieczonego pieczywka. Uwielbiam kromki chleba z ogniska, z czosnkiem, z masłem, jest wszystko świetne. I teraz tak, no musimy wyłożyć tego burgera, w sensie przygotować. Najpierw zaczniemy od, to jest jedna bułka, to jest druga, dobra. To teraz tak, ja zawsze robię to w ten sposób, to są spody, że najpierw daję sosu. I nie jest to majonez, tylko jest to jogurt. Dokładnie tak. I następnie daję sałatę. Mięsko, ketchup, sos pomidorowy, co wolicie, może być sos barbecue, Musztarda. musztarda, plaster sera. Można go wcześniej też przygrillować, natomiast przy tej temperaturze, którą tutaj mieliśmy, po prostu bym sobie ręce poparzył jeszcze, jak miał pilnować sera. Ser też pewnie by się zaraz stopił na... Tak, on by się przypalił, nic z tego by nie było. I jeszcze raz ten sos pyszny, czosnkowy, ogóreczek, pomidorek, cebulia, Cebulia. boczek on się zrobił taki chrupki, fajny. Dobre. I mamy tu jeszcze oczywiście, Zmieści nam się to, nie spadnie? no, się postaramy zrobić to tak, że nie, zawsze tak 5 robię. Tak, no i teraz komisyjnie można dodać oczywiście kiełek, to trzeba posypać tak tutaj fajnie. Kolejny składników tak naprawdę jest dowolna, nam tu ptaszki pięknie śpiewają i zamykamy. I ściskamy. Powiem Ci, nie jest to proste. I mamy 2 burgery. Zrobimy na nie kilka fajnych ujęć. Burgery czekają, gotowe. Trochę żeśmy tu w międzyczasie uprzątnęli i przyszedł czas na degustację. Powiem Ci, ja boję się tego ruszyć, żeby mi to wszystko nie wypadło. To jest pewnie jakaś Znaczy- sztuka jedzenia tych burgerów. Tak, sztuka jedzenia burgera polega na tym, że trzeba go ścisnąć i nie należy przejmować się, że coś wycieka. Dobra. Tak. Czapki z głów I próbujemy. i próbujemy. No ale się powiem, że dla mnie pierwsza klasa, ale to moje dzieło, więc jaka jest Twoja opinia? Jeszcze nie dotarłem do dalszej części, ale mięso spoko. Także jak skończycie oglądać, to do kuchni, do lasu, Do lasu. do lasu. Jesteś na brodzie brudny. To jest zapas na później. To jest ten typ jedzenia, którym trzeba się pobrudzić, inaczej nie Dokładnie, smakuje. pewnie to jestem cały brudny. No, Tylko na wąsie. tylko wąs. Ale mięso wyszło pierwsza klasa. Dobra. Powiem Wam, że nic tak nie smakuje jak właśnie z ogniska. Ognisko daje takiego specyficznego
smaku, aromatu, który sprawia, Taka że... wędzoność. Tak, właśnie taki posmak wędzoności, pyszności i lesistości. Lecistości. Dziękujemy Wam za uwagę, życzymy smacznego. Tak smakuje wiosna. Jak smakuje wiosna? Pamiętajcie o tym, żeby podać nam swoje przepisy na smakołyki z leśnej kuchni. Mi się tu rozpada. Nie zapomnijcie też o subskrypcji. Nie wiem, czy mówiłem już, czy nie, bo po prostu hamburger mi mózg odebrał w tym. Nie mówiłeś. Myślę. Oczywiście subskrypcja, komentarze są Wasze. Oprócz tego mamy też inne social media. Dokładnie tak. Zapraszamy Was na Instagrama, którego prowadzi właśnie Marcin. TikToka, którym głównie zajmuje się Bart. I na Facebooka. Tutaj oczywiście pamiętamy o Dzwonię. dzwonie, tak? I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. Cześć.